Witam wszystkich na nieco spontanicznym poradniku. To co widzicie to praca pokazowa, którą rysowałem na tablicy w ramach zajęć z rysunku, które prowadzę w naszej pracowni. W niniejszym filmie zrobię jej powtórkę w wersji ołówkowej i przy okazji przypomnimy sobie trochę, jak to było z tym rysowaniem architektury w perspektywie oraz zieleni. Zachęcam do oglądania do końca. Na wytrwałych czeka mała niespodzianka. Zaczynam od horyzontu położonego w okolicach 1/4 wysokości kadru. Zaznaczam prostokąt w perspektywie i na jego podstawie konstruuję prostopadłościan z wysuniętą częścią. Jego większa część jest ponad horyzontem, tak jak większa część prawie każdego budynku znajduje się powyżej poziomu naszego wzroku. Za pomocą przekątnych znajduję środki wybranych ścian i wyprowadzam z nich linie pionowe. Na jednej z nich zaznaczam wysokość ścianki szczytowej, a następnie w perspektywie przenoszę tę wysokość nad drugą wybraną ścianę. W ten sposób uzyskuję dach oraz ścianki szczytowe. Te z kolei od razu wysuwam w perspektywie, tworząc okapę. Resztę kapów uzyskuję poprzez przeciągnięcie w dół krawędzi połaci dachowych. Zaznaczam narożnik sąsiadującego domu tak, by ściany obu budynków leżały w tej samej płaszczyźnie. Okap rysuję dość wysoko, by nie obcinać szczytu dachu dalszego domu. W obu obiektach dodaję identyczne cokoły, które są po prostu krawędziami ścian podniesionymi nieco w perspektywie. Na bliższym budynku zaznaczam wstępnie położenie wejścia i okna na piętrze. Za domami mieszkalnymi na niewielkim wzgórzu będzie znajdował się kościół. Tu rozpoczynam od lewitującego prostopadłościanu w tej samej perspektywie. Za pomocą przekątnych znajduję środki jego podstaw i dolne przekątne od razu przedłużam, by uzyskać szerszą podstawę wieży. Z nieco krócej przedłużonych przekątnych górnej podstawy uzyskuję narożniki wysuniętej dzwonnicy i na tak powiększonej podstawie konstruuję niewielki prostopadłościan. Analogicznie powiększam nieco jego górną podstawę, tworząc okap dachu. Sam dach konstruuję jako sumę dwóch ostrosłupów. Wyższy stoi na mniejszej podstawie, niższy na podstawie powiększonej. Do poszerzonej podstawy wieży dodaję jeszcze kolejny prostopadłościan. Jego podstawy także poszerzam w oparciu o przekątne, tworząc zadaszone obejście. Za wieżą dodaję jeszcze korpus kościoła tak, jak konstruowałem pierwszy budynek. Kadr domykam po lewej stronie narożnikiem najbliższego budynku. Tu pozwalam sobie na zmianę punktów zbiegu, to znaczy na nieznaczne obrócenie domu, by lepiej wyeksponować spadek dachu. Między domami a kościołem tworzę bramę. Zaczynam od dwóch prostopadłościennych słupów, nad którymi zaznaczam czterospadowy dach. Dach buduję poprzez połączenie prostokątnej podstawy z wyniesionymi ponad nią środkami słupów. Po wstępnym szkicu i konstrukcji obiektów czas na dodanie bardziej realistycznych detali, dlatego też całość delikatnie osłabiam gumką chlebową, by podrys nie przeszkadzał mi w dalszej części pracy. Rysowanie detali rozpoczynam od zaznaczenia pasm dachówki i podkreślenia jej charakteru postrzępionym obrysem dachu. Zaznaczam 3 prostokąty na ścianie dzwonnicy, z których utworzę otwory. Dodaję także widoczne części drewnianej konstrukcji szachulcowej, zwane potocznie murem pruskim. Kilka linii na dachu zgodnych ze spadkiem połaci zasugeruje dodatkowo pokrycie dachówką, a poziome linie w prostokątach utworzą żaluzje w oknach dzwonnicy. Boczna ściana jest w zbyt ostrym zbiegu, by dokładnie powtarzać konstrukcję, dlatego tylko delikatnie markuję położenie okien. Ukośne połaci ściany dzwonnicy opracowuję podobnie jak jej dach, choć w tym przypadku materiałem kryjącym byłyby raczej drewniane deszczułki. Aby przełamać nudną linię zadaszenia nad gankiem, dodaję trójkątny naczółek sygnalizujący główne wejście do świątyni. Mocniej akcentuję podziały konstrukcyjne na ganku, by uwydatnić jego ażurowość. Dach nad bramą będzie pokryty gątem, natomiast na słupach zaznaczam podziały kamieni. Aby obiekty wyglądały naturalnie i tworzyły spójną scenę, nigdy nie akcentuję prostych podziałów przy ziemiu, a wręcz staram się przysłonić je jak najróżniejszymi spontanicznymi obiektami. Zarośla i trawy skrywające konstrukcyjne podziały schodów czy spód bramy będą tu bardzo pomocne. Płotek i druga brama oraz większe krzewy w dalszym planie pomogą złączyć 3 obiekty w spójną całość i zbudują poczucie przestrzeni pomiędzy nimi. Rysowane podwójną linią rynny czy okapy zaczną dodawać budynkowi masywności.
Aby narysować okna, zaznaczam na ścianie domu prostokąty, dodaję do nich wyoblone nadproże oraz podwójną linią akcentuję parapety. Dodaję także drugą linię pionową wewnątrz okna, sugerującą jego głębokość. Rozrzucone na ścianie grube poziome kreski pomogą zasugerować jej ceglaną fakturę, a jednolite paski pod okapem dobrze zaimitują deskowanie. Drobne okienko w ścianie szczytowej rozbije nieco zbyt monotonną jej płaszczyznę. Pozostały obszar pod dachem opracowują pionowymi liniami sugerującymi drewnianą elewację poddasza. Nieco dokładniejsze i mniej regularne podziały na cokole stworzą wrażenie kamiennej powierzchni. Podobnie opracowuję pozostałe powierzchnie budynków. Dla dodania scenie naturalności dodają drobne obiekty takie jak lampa przy wejściu, schodki, barierkę i oparte o nie deski, stojąc obok wiadro itd. Jak wspominałem wcześniej, styk budynków z podłożem stara się przesłaniać, bo tak też najczęściej dzieje się w naturze. Wystarczy choćby rozdygotana linia krzaków czy trawy. Na dachu zaznaczam dwie równe linie po spadku połaci i wyprowadzam z nich płaszczyznę, z której następnie wypycham w głąb bryłę komina. Budynki takie jak te można nadal znaleźć w urokliwych zakątkach północnej Polski, na Pomorzach, w Warmii, na Mazurach, choć przedstawione tu miejsce faktycznie nie istnieje. Cała ta scena jest rysowana z wyobraźni, jak wspominałem, powstała pierwotnie jako pokaz rysowany na tablicy podczas kursu rysunku architektonicznego, który prowadzę w naszej pracowni. Link do strony naszej szkoły kreosfera.com można znaleźć w opisie pod filmem. Serdecznie zapraszam. W przypadku najbliższego budynku nieco dokładnie opracowuję podziały w oknie, dodając ramom wyraźną grubość drugą i trzecią linią. Ponadto, by uatrakcyjnić styk budynku z podłożem, dodaję kolejne drobne obiekty typowe dla wiejskiej scenerii, takie jak beczka, deski czy płot. By podkreślić ażurowość płotu, za sztachetami zaznaczam kolejne pasma trawy. Budynek po prawej stronie będzie nieco inny od pozostałych. W narożniku zaznaczam sklepione łukiem wejście pod zadaszony ganek otwarty na dwie strony. W ganku rysuję widoczną dalej szopę, by poprzez nawarstwienie planów dodać pracy nieco przestrzeni. Okno i spód budynku zaznaczam tak jak w pozostałych domach. Na piętrze zaznaczam położenie okien spasowane z otworami poniżej, a następnie dodaję drewniane słupki, belki i krzyżulce konstrukcji szachulcowej. Podwójnymi liniami akcentuję ich grubość oraz głębokość posadowienia okien. Rynny i drewniana podbitka dachowa oraz podziały na dachówce dociążą dach. Na końcu fazy linearnej dodaję większe krzewy i drzewa. Ich obłe formy zmiękczą kanciaste formy budynków i dodadzą pracy bardziej sielskiego, naturalnego i kameralnego charakteru. Zainteresowanych dokładniejszym opisem odsyłam do całej playlisty z rysowaniem zieleni, link jest dostępny w rozwiniętym opisie pod filmem. Cieniowanie staram się poprowadzić tak, by ciemne obiekty wydobywały te jaśniejsze i na odwrót. Przykładowo, jasny dach bramy jest lepiej widoczny na tle ciemniejszego drzewa i kościoła, a bryła świątyni nawet w oświetlonych częściach będzie wyróżniała się jako ciemniejsza na tle jasnego nieba. Cieniując słupy bramy, ciemno akcentują poziome i pionowe podziały, a nieco nieregularnym szrafem sugerują szorstką fakturę kamienia. Elementy zieleni dla kontrastu cieniują krótkimi, poszarpanymi kreseczkami. Takie podkreślanie jasnych obiektów ciemniejszymi jest szczególnie atrakcyjne w przypadku ażurowych form takich jak konstrukcja ganku, kościoła czy płoty. W przypadku dużych, jednolitych powierzchni takich jak dachy czy ściany
staram się różnicować cieniowanie. Możemy przecież zawsze założyć, że niektóre dachówki są jaśniejsze lub ciemniejsze od pozostałych, albo że nierówna faktura kamieni czy cegieł może w różny sposób odbijać lub pochłaniać światło. Dobrze jest także świadomie różnicować nasycenie cieniowania nie tylko w zależności od położenia obiektów względem źródła światła. Stare drewno jest na ogół ciemniejsze od ceglanej ściany, podobnie jak podmurówka z kamienia polnego. W architekturze historycznej bardzo często ciemne są także wnętrza okien, które z kolei mogą świetnie podkreślać jasne ramy i szprosy stolarki okiennej. Obiekty występujące na tle nieba będą na ogół wydawały się ciemniejsze ze względu na duży kontrast, dlatego dobrze jest przyciemnić ich miejsca styku z białym tłem. Ważne jest, by przy cieniowaniu wielu zbliżonych obiektów starać się z jednej strony możliwie je rozróżnić, a z drugiej strony by nie tworzyły zbyt poszatkowanej mozaiki. Widać to właśnie w tym miejscu. Zarówno krzaki, jak i płot z bramą powinny być pocieniowane mocno, ponieważ są odwrócone od źródła światła po prawej stronie. Potraktowanie ich jednolitą ciemną szarością nada spójności całej grupie obiektów, natomiast cieniowanie lekkim gradientem i różnicowanie kresek na proste w przypadku płotu i postrzępione w przypadku zieleni zapewni plamie odpowiednią różnorodność. Tu również różnicują w poziomie kolejne plany trawy, a silny kontrast z jasnym płotem z przodu zapewni plamie trawy spójność. Aby płot nie wyglądał jak przyklejony, przyciemniam go w dolnej części i delikatnie rozpuszczam w kreskach trawy. Jeżeli mam do narysowania dwa stykające się ciemne obiekty, to tak jak w przypadku rynien, pozwalam sobie na delikatne rozjaśnienia przy krawędziach, by dalsze i bliższe plany nie zlały się ze sobą. W przypadku rysowania dużych powierzchni, jak dach po lewej, jeszcze raz przestrzegam przed zbytnią powtarzalnością. Zamiast wyliczenia dachówki po dachówce, dużo przyjemniejsze dla oka będzie jedynie zasugerowanie podziałów. Mamy tu zresztą już peryferię pracy i z premedytacją możemy pozostawić je w formie bardziej szkicowej, by nie odciągać uwagi widza od centrum kadru. Duże jednolite i ciemne okno mogłoby zbytnio ciążyć po lewej stronie, dlatego warto wykorzystać wszystkie chwyty rozbijające jego monotonność. Ciemne wnętrze tworzy dobre tło dla jasnych ram okna czy prześwitującej zasłonki. Jednym z najczęściej zadawanych pytań na tym kanale jest to, jakiego ołówka używam przy rysowaniu danej pracy. Zrobiłem już kiedyś film zarówno o tym, jak cieniować i o tym, jakich materiałów sam używam, a linki do obu zamieściłem w kartach oraz w rozwiniętym opisie. Zachęcam, żeby tam zerknąć, a w wielkim skrócie powiem tylko tyle, że w moim przypadku w rysunku linearnym najlepiej sprawdzają się ołówki w przedziale 2B, 3B, a przy cieniowaniu te o twardości w zakresie 4B, 5B. Im więcej planów się nawarstwia, tym bardziej trzeba się postarać, by wszystko było spójne i czytelne. Ciemna zieleń dalekich planów tworzy wraz z ciemną szopą mocne wypełnienie ganku, którego wnętrze też powinno być przecież ciemne. Aby wszystko to się nie zlało w szarą masę, bardzo przydają się omawiane wcześniej zagrania. Każdy z tych obiektów cieniują zupełnie innymi pociągnięciami i dodatkowo stosują rozjaśnienia przy krawędziach oraz cieniowanie gradientem. To ostatnie najlepiej widać na ceglanym słupie, gdzie sąsiadujące płaszczyzny jakby wymieniają się cieniowaniem. W budynku tak wyeksponowanym jak ten warto też zwrócić dodatkową uwagę na drobniejsze detale. Samo pocieniowanie ciemniejszych słupków i krzyżulców nie wystarczy. Dopiero dodanie cienkich i ciemnych kresek sugerujących ich wystawanie przed lico jasnej ściany nada całości odpowiedniej masywności. Podobnie jak nieregularne cieniowanie jasnych wypełnień. Także w przypadku dachu można tu pozwolić sobie na większą dokładność,
akcentując wyraźniej ciemne pofalowane spody pasm dachówek. Od takiego tablicowego kadru zaczęliśmy, a taki wyszedł w wyniku rysunkołówkiem. Pokazów rysunkowych w tym stylu było oczywiście znacznie więcej, oto niektóre z nich. Dajcie znać w komentarzach, który z przedstawionych rysunków chcielibyście ewentualnie tutaj zobaczyć w filmowym wydaniu, a gdy tylko ten film zdobędzie 500 polubień, to obiecuję przygotować kolejny poradnik z wybranym przez Was tematem. Link do niego będzie wówczas zamieszczony na tablicy końcowej tego filmu, a jeśli ta formuła się spodoba, to w zależności od Waszego zdania i wspierania tego kanału poprzez polubienia, udostępnienia i komentarze, będziemy mogli umówić się na kontynuację. Do zobaczenia.